Dama z gronostajem to najcenniejszy obraz i jedyne dzieło Leonarda da Vinci znajdujące się w Polsce. Nic więc dziwnego, że podczas II wojny światowej obraz ten znalazł się na celowniku najważniejszych niemieckich dygnitarzy: Hansa Franka, Hermana Göringa, a nawet Adolfa Hitlera. Jak wyglądały wojenne losy Damy z gronostajem? Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek z cyklu Polska kultura w ogniu wojny. Obraz mistrza renesansu powstał około 1489 roku. Artysta wykonał go w technice olejnej z użyciem tempery na desce orzechowej o wymiarach 54,7 na 40,3 cm. Portret przedstawia młodziutką, 16-letnią Cecylię Gallerani, jedną z dam dworu księcia Ludwika Sforcy, a zarazem jego kochankę. Kochanka Sforcy była nie tylko niezwykle piękna, ale również wszechstronnie wykształcona. Współcześni mówili o niej muza i donna docta, co oznacza kobietę uczoną. Musimy również pamiętać o tym, że Cecylia była uzdolniona literacko. Tworzyła poezję, która niestety nie zachowała się do naszych czasów. Z dużym prawdopodobieństwem obraz znajdował się w posiadaniu Gallerani aż do jej śmierci, która nastąpiła w 1536 roku. Losy portretu przez kolejne 200 lat pozostają nieznane. Dopiero około 1800 roku książę Adam Jerzy Czartoryski zakupił obraz i postanowił podarować go swojej matce, Izabeli z Flemingów Czartoryskich. Ta wyjątkowa kobieta i gorliwa patriotka upatrzyła sobie za cel wzbogacenie pozbawionej od kilku lat własnej państwowości Polski w prawdziwie światową kolekcję, czemu towarzyszyła maksyma: ojczyzno, nie mogłam cię obronić, niechaj cię chociaż uwiecznię. Początkowo portret Cecylii był eksponowany w tzw. domku gotyckim w Puławach, gdzie poza obrazem Leonarda znajdowały się również inne zbiory. Z tego też okresu pochodzi charakterystyczna inskrypcja znajdująca się w górnym lewym rogu obrazu, brzmiąca La Belle Féronnière Leonard da Vinci. Użycie litery W świadczy o polskim pochodzeniu napisu. Wtedy również w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach doszło do pęknięcia lewego górnego narożnika obrazu, który następnie nieudolnie sklejono, co w dalszej konsekwencji przyczyniło się do pokrycia tła czarną farbą, w którym dama zaczęła ginąć. Tym samym nieznany z imienia restaurator wzmocnił kontrasty obrazu i uwypuklił detale stroju Cecylii i tym samym wydobył ją z powstałego mroku. Obecność zwierzęcia uznano za naturalny, dekoracyjny element obrazu, nie zastanawiając się przesadnie nad tym, czym właściwie to zwierzę jest. Sama Izabela skwitowała jego obecność słowami: być może jest to pies, a jeśli tak, to wyjątkowo brzydki. Dopiero krytyczne badania przeprowadzone w XX wieku przyniosły najbardziej prawdopodobną interpretację tego dzieła. W momencie nabycia obrazu przez Czartoryskich nieznana była historia dzieła ani tożsamość modelki. Trzymane przez Cecylię zwierzę, nazywane gronostajem, a wcześniej łasiczką bądź fretką, jest w rzeczywistości kluczem do zrozumienia historii portretu. Jego grecka nazwa brzmi Gale, co znaczy koci, i zawiera się w nazwisku Gallerani. Jest więc bezpośrednim nawiązaniem do nazwiska modelki. Zwierzę jest również bardzo czytelnym nawiązaniem do Ludovico Sforcy, który przez współczesnych był nazywany Ermelino, czyli właśnie gronostaj, co z kolei nawiązywało do tego, że Ludovico był kawalerem orderu gronostaja, a samego zwierzęcia używał jako swojego symbolu. W trakcie portretowania Cecylii prowadzono już pertraktację w sprawie mariażu Ludwika z Beatrice d'Este. Leonardo da Vinci nie miał więc możliwości, aby ukazać kochanków w sposób bezpośredni. Z tego też powodu postanowił uciec się do symboliki. Spoczywający na łonie Cecylii gronostaj jest więc niczym innym jak alegorycznym przedstawieniem miłości obu kochanków. Ponadto Leonardo umieścił zwierzątko w taki sposób, aby zakrywało ono brzemienność modelki. Cecylia nosiła bowiem w sobie syna Ludovico o imieniu Cezary. Tym samym artysta w symboliczny sposób przekazał informację o jej ciąży. Historia obrazu była niezwykle burzliwa. Po upadku powstania listopadowego postanowiono go zamurować w alkowie jednej z pałacowych komnat, by uchronić go przed zakusami zaborców. W roku 1840 portret damy z gronostajem przewieziono do paryskiego Hotel Lambert, siedziby Czartoryskich na emigracji.
Tam pozostawał przez przeszło 30 lat, niedostępny dla szerszej publiki. W latach 70. XIX wieku czartoryscy postanowili przenieść swoje zbiory do Krakowa, który, znajdując się w zaborze austriackim, dawał dogodne możliwości do tego, aby krzewić tutaj polskość. Sama Cecylia po raz pierwszy została wystawiona na widok publiczny w 1876 roku, czyli roku, w którym Muzeum Czartoryskich zostało otwarte. W okresie I wojny światowej portret damy umieszczono w drezdeńskiej Gemälde Galerii. Wtedy też uznano go za autentyczne dzieło Da Vinci i potwierdzono, że ukazuje ono Cecylię Gallerani. Do Polski obraz wrócił w 1920 roku. Wybuch II wojny światowej rozpoczął kolejną serię wędrówek tego najważniejszego obrazu w polskich zbiorach. Pierwsze bomby spadły na Kraków nad ranem 1 września 1939 roku. 6 września do miasta wkroczyły oddziały niemieckie, a wraz z instalowaniem się władz administracyjnych okupanci podjęli się najpierw chaotycznej, a następnie zorganizowanej grabieży polskich dóbr kultury. Kraków, jako kolebka polskiej kultury i miasto, w którym znajdowały się najciekawsze zbiory, stanowił łakomy kąsek dla okupantów. To tutaj bowiem znajdował się ołtarz mariacki Wita Stwosza, bogate zbiory Muzeum Narodowego i unikalna kolekcja czartoryskich, której perłą stanowił oczywiście portret Cecylii Gallerani. Sfery rządzące, przekonane o potędze polskiej armii i ufne w słowa zachodnich sprzymierzeńców, w rzeczywistości nie podjęły żadnych realnych działań w celu ochrony polskich zabytków na wypadek wojny. Obowiązek ten ostatecznie spadł na właścicieli albo bezpośrednich opiekunów danych zbiorów. Tak było z ołtarzem mariackim rozmontowanym przez Karola Streichera, tak również miało się stać z kolekcją książąt czartoryskich. Ostateczne decyzje co do ewakuacji zbiorów książąt czartoryskich zapadły w czerwcu 1939 roku. Wtedy to bowiem ówczesny ordynat Augustyn Czartoryski, a wraz z nim dyrektor muzeum Marian Kukiel oraz kustosz muzeum Stefan Komornicki w oparciu o ustalenia z poprzednich spotkań przeprowadzonych w kwietniu i maju określili sposób, w jaki miano uchronić kolekcję przed wojną. Początkowo nie planowano niczego z Krakowa wywozić, a 6 kwietnia wydano jedynie proste i oszczędne w treści oświadczenie. Informowało ono, że w razie zagrożenia personel jest zobowiązany do ostrożnego zdjęcia, ewentualnie przecięcia sznurów trzymających obrazy Leonarda, Rafaela i Rembrandta, a następnie ukrycia ich w muzealnych piwnicach. Było to jednak rozwiązanie tymczasowe, od którego miesiąc później postanowiono odejść. Pod koniec kwietnia Marian Kukiel zasugerował, że może warto byłoby przewieźć kolekcję w nieco bardziej bezpieczne miejsce, aniżeli znajdujące się blisko granicy z Rzeszą Kraków. Swoje sugestie wyłożył on kilkukrotnie w maju ordynatowi, do których ten ostatecznie się przychylił, a na miejsce ewakuacji zbioru wybrano Sieniawę, która w rękach Czartoryskich znajdowała się od XIX wieku. Pałac w Sieniawie sam w sobie nie był najbezpieczniejszym miejscem, jednakże uważano, że im dalej od granicy z Niemcami, tym lepiej. W związku z czym pod czujnym okiem kustosza Komornickiego wybrano najważniejsze dzieła z kolekcji, które następnie zapakowano do 16 skrzyń. Jedna z nich, oznaczona literami LRR, stanowiącymi skrót od Leonardo, Rafael i Rembrandt, została przeznaczona na obrazy tych twórców. Portret młodzieńca, krajobraz z miłosiernym Samarytaninem oraz damę z gronostajem. Skrzynie były gotowe w czerwcu i czekały na dalsze dyrektywy, które nadeszły na miesiąc przed wybuchem wojny. Pod osłoną nocy 16 skrzyń zostało przetransportowanych do Sieniawy i tam ukrytych w oficynie pałacu. Pozostawało tylko czekać i żyć złudną nadzieją na to, że zbiory pozostaną bezpieczne. Kraków został zajęty 6 września, a oddalona od niego o ponad 200 km Sieniawa 8 dni później. 14 września 1939 roku około godziny 15:30 w mieście pojawił się pierwszy oddział niemiecki, który szybko opuścił miejscowość. Dopiero 15 i 16 września Niemcy zajęli dwór oraz oficynę. Ich obecność, póki co, ograniczyła się jedynie do kwaterunku. 18 września Zofia Schmidt, czyli gospodyni, która pozostała w pałacu celem obserwacji Niemców i ewentualnej ochrony zabytków, dostrzegła, że najeźdźcy rozpoczęli plądrowanie zespołu pałacowego. Po skończonej akcji odjechali około godziny 17:30, a do opustoszałej oficyny czym prędzej postanowiła wejść pani Schmidt. Jej oczom ukazała się wyburzona ściana, zniszczone drzwi, wykuta futryna oraz, co najgorsze, rozbite skrzynie. Gospodyni zdążyła jedynie się rozejrzeć, bowiem około godziny 18 nadjechały kolejne oddziały Niemców.
Gospodyni była przerażona, a co więcej, nie była w stanie poznać całej skali zniszczeń. Zebrawszy sobie odwagę, nazajutrz postanowiła udać się do komendanta niemieckiej policji i tam poprosić go o to, by ten zezwolił na uporządkowanie budynków. Dysponując sprawną Niemczyzną, z racji wychowania w Wielkopolsce, udało jej się nawiązać kontakt z Niemcem i przekonać go do swoich racji. Czym prędzej wyruszyła do schronu, gdzie towarzyszyli jej murarz o nazwisku Nowak oraz przyjaciółki Stanisława i Olga Małkowskie. Obraz, który ukazał się Polakom, był wręcz makabryczny. Przedmioty były porozrzucane, obrazy były wyjęte i luzem leżały na stołach, a portret Cecylii Gallerani stał oparty o ścianę i co najgorsze, nosił ślady uszkodzenia. Przystąpiono do pospiesznego ratowania zabytków. Dama została wyniesiona przez jedną z pań Małkowskich, która zaszyła obraz w jedwab i bezpiecznie ukryła w swoim domu. Następnie poinformowała listownie Witolda Czartoryskiego, szefa Rady Ordynacji przebywającego w pobliskich Pełkiniach, o tym, co zaszło w Sieniawie. Książę Czartoryski odpowiedział, że dalsze przewożenie zbiorów, co zasugerowała przerażona Małkowska, nie ma jego zdaniem celu. Tym niemniej czym prędzej odeśle on do Sieniawy kogoś, kto zaopiekuje się zabytkami i weźmie za nie odpowiedzialność. Ostatecznie 22 września przybyli do Sieniawy dr Eugeniusz Latacz i pan Krzyształowicz, którzy wbrew poprzedniemu nastawieniu księcia poinformowali o konieczności sprawdzenia, zabezpieczenia i przewiezienia zbiorów do Pełkiń. Sporządzony naprędce inwentarz nie podnosił na duchu. Ofiarą grabieżczego apetytu Niemców padło przede wszystkim to, co cenne i łatwe w ukryciu, przede wszystkim biżuteria, która na nieszczęście pochodziła z tzw. szkatuły królewskiej, w której znajdowały się pamiątki po polskich monarchach. Przeniesienie pozostałych zbiorów do Pełkiń wydawało się bardzo rozsądnym posunięciem. Wzdłuż Sanu miała bowiem przebiegać linia demarkacyjna między Niemcami a Sowietami, którzy wkroczyli na terytorium Rzeczypospolitej 17 września. Pełkinie znajdowały się po lewej stronie rzeki. Sieniawa zaś została zajęta przez Sowietów 27 września i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że gdyby zbiory tutaj pozostały, padłyby ofiarą kolejnej grabieży, która dopełniłaby dramatu kolekcji. W przypadku Niemców podejrzewano, że chaos niedługo ustąpi, a z wojskową administracją będzie można przeprowadzić cywilizowaną rozmowę. Tak przynajmniej się wydawało. Gdy zbiory dotarły do Pełkiń, czartoryscy postanowili osobiście pertraktować z okupantem. Ewakuacja zbiorów i splądrowanie Sieniawy jasno pokazały, że chaotyczne przewożenie kolekcji z miejsca na miejsce grozi jej utratą. W związku z czym postanowiono, że zbiory zostaną z powrotem wywiezione do Krakowa, który wydawał się bezpieczniejszy niż przygraniczne miejscowości. Po narażeniu więc zbiorów poprzez ich wywiezienie, miały one z powrotem wrócić do stolicy Małopolski, czy mówiąc językiem okupacyjnym, stolicy generalnego gubernatorstwa, którym Kraków stał się 26 października 1939 roku. Interwencji władz niemieckich podjęto się 9 października, czego efektem było przybycie do Pełkiń Hauptmana o nazwisku Fischotte, który zaproponował, że najcenniejsze zabytki zostaną zdeponowane w sejfie w Jarosławiu. Pokazało to groźne intencje Gestapo, które w zasadzie odebrało resztki nadziei na choćby ustabilizowanie sytuacji zbiorów. Nie wiemy, jak dokładnie przebiegały te rozmowy. Wiemy jednak, że 30 października pod wyraźnym naciskiem tajnej policji książę Czartoryski został zmuszony do przekazania skrzyń z zabytkami, w których znajdowały się obrazy Leonarda, Rafaela i Rembrandta. Samowola Gestapo nie trwała jednak długo i spotkała się z błyskawiczną krytyką nowego ważnego gracza, który rozpoczął swoją działalność na okupowanych ziemiach polskich 6 października 1939 roku. Był nim tajny wysłannik Hermana Göringa, Kajetan Mühlmann, mianowany na tzw. specjalnego pełnomocnika dla rejestracji i zabezpieczenia skarbów sztuki i kultury. Dostał on jasne dyrektywy od przełożonego: znaleźć i zdobyć zabytki, które byłyby w stanie zaspokoić apetyt Göringa. Tym samym Mühlmann zaraz po przybyciu na okupowane ziemie polskie postanowił znaleźć osoby, które mogły coś wiedzieć o zbiorach czartoryskich. 30 października wezwał on do siebie kustosza Stefana Komornickiego, a dzień później, gdy ten poinformował go o losach kolekcji, pojechał z nim do Pełkiń, w których dowiedziano się o rekwizycji dokonanej przez Gestapo. Wywołała ona gniew Mühlmanna, który postanowił odebrać skrzynię z rąk Gestapo, następnie zapakował ją do samochodu i nie czekając na nic, pojechał do Krakowa. Uczyniono tak nie tylko z 3 obrazami, ale również pozostałą częścią zbiorów, które 10 listopada zostały wywiezione z Rzeszowa. W pewnym stopniu spełniło się więc życzenie Czartoryskich.
Tyle tylko, że skrzynie nie trafiły z powrotem do muzeum, lecz do gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, który przez pierwsze miesiące okupacji pełnił funkcję magazynu. Niemcy poinformowali o tym panią Pelagię Potocką i Leona Szyszkę, pracownika muzeum, którzy w grudniu 1939 roku udali się do gmachu biblioteki i tam zobaczyli część zrabowanych zbiorów, a pośród nich 3 najważniejsze obrazy. Skąd ta otwartość, a wręcz wylewność Niemców? Bez względu na żarłoczne intencje starali się sprawiać wrażenie, jak w przypadku każdej innej niegodziwości popełnianej podczas okupacji, że robią to w sposób cywilizowany, nie nazywając grabieży po imieniu. Najlepszym tego przykładem jest to, że mimo zaproszenia nie pojawiła się możliwość odebrania zbiorów. Sama wizyta Potockiej oraz Szyszki zbiegła się zresztą z zarządzeniem generalnego gubernatora, wydanym 16 grudnia 1939 roku. W obliczu tego dokumentu cały publiczny zasób dzieł sztuki w generalnym gubernatorstwie ulega konfiskacie dla, jak napisano, wypełnienia zadań dobra publicznego. Ponadto dokument ustanawiał 9-osobowy sztab pod kierownictwem specjalnego pełnomocnika do zabezpieczenia dzieł sztuki, które to stanowisko objął nikt inny jak właśnie dr Kajetan Mühlmann. Zarządzenie obejmowało swoim zakresem każdy możliwy rodzaj kolekcji, począwszy od kościelnej, przez państwową, skończywszy na prywatnej. Z kolei jakiekolwiek uchylenie się od zarządzenia, czy nie daj Boże wyprzedanie swoich zbiorów, groziło aresztowaniem, a w konsekwencji ciężkim przesłuchaniem. Dokument spowodował, że opiekunowie kolekcji czartoryskich w zasadzie stracili jakąkolwiek nadzieję na to, że uda im się drogą polubowną odzyskać zabytki. Prawna, w okupacyjnym tego słowa znaczeniu regulacja nie oznaczała jednak, że losy kolekcji zostały rozstrzygnięte. Wciąż bowiem nie wiedziano, dokąd trafią najważniejsze dzieła. Dopiero 25 stycznia Mühlmann poinformował Potocką, że część zbiorów zostanie przewieziona do Berlina i to od samego Führera będzie zależeć, co się z nimi stanie. Było to oczywiście uwarunkowane planowanym stworzeniem muzeum Führera w Lincu. Führer miał mieć bowiem pierwszeństwo co do tego, które zabytki zasilą jego własną, w domyśle najbardziej imponującą kolekcję, a które zostaną przekazane innym dygnitarzom. I tu zaczyna się pewna zagadka. Nie do końca bowiem wiadomo, dlaczego Wielka Trójka wróciła do Krakowa. Czyżby Hitler nie zdawał sobie sprawy z rangi tej kolekcji? To raczej wątpliwe. Czyżby mu się nie podobała? Kwestia gustu, ale to również wydaje się mało prawdopodobne. Hitler nie był dyletantem. Znał się na sztuce na tyle wystarczająco, aby doskonale zdawać sobie sprawę z wartości kolekcji, szczególnie, że miał do niej po mistrzowsku przygotowany wgląd. W lutym 1940 roku, po 6 miesiącach skądinąd tytanicznej pracy, polegającej na zlokalizowaniu, a następnie grabieży polskich dóbr kultury, Kajetan Mühlmann urządził w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej coś w rodzaju wystawy, na której można było zapoznać się z najważniejszymi dziełami. Zwieńczeniem tego wydarzenia był profesjonalnie przygotowany katalog pod tytułem Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement, podpisany przez brata Kajetana Józefa, w którym w 521 numerowanych notach opisano wybrane dzieła sztuki. Wyboru dokonali współpracownicy Mühlmanna, czyli dr Gustav Bartel, dyrektor Muzeum w Breslau, jego asystent dr Meyer oraz dr Werner Kudliś, dyrektor Muzeum w Troppau. Umieścili oni w katalogu tylko te dzieła, które uznali za godne włączenia do kolekcji Adolfa Hitlera. Fotografie większości obiektów, w liczbie ponad 480, są naklejone na luźne kartony, które wymiarami zbliżone są do formatu A3. Umieszczono je w 4 introligatorskich tekach albumowych, oprawionych podobnie jak katalog w szare płótno, z wytłoczonym na wierzchu nazistowskim orłem, dzierżącym w szponach swastykę wieńcu. Dama z gronostajem, podobnie jak pozostałe dzieła z kolekcji czartoryskich, również znalazła się w tym katalogu, otrzymując numer 134. Przez kolejne miesiące zbiory pozostawały jednak w Krakowie. Niewykluczone, że w tym czasie do Führera dotarł przygotowany przez Mühlmanna katalog, dzięki któremu ten mógł zapoznać się ze zgromadzonymi zbiorami. Tak też jeszcze 29 maja 1940 roku dr Werner Kudliś poinformował, że część zbiorów zrabowanych w Pełkiniach zostanie zwrócona i faktycznie 10 lipca docent Komornicki, aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau i wywieziony do Sachsenhausen, z którego wrócił w tragicznym stanie, odebrał część zabytków wywiezionych w zeszłym roku do Sieniawy.
11 lipca przygotowano specjalny protokół, podpisany przez krakowskiego uczonego oraz Wernera Kudlisia. Brakowało tam jednak najważniejszych dzieł, przede wszystkim Wielkiej Trójki, która wciąż czekała na opinię Führera. Czy Hitler w ogóle widział Damę i pozostałe obrazy? Ciężko to dzisiaj stwierdzić, tak samo jak to, kiedy zostały one wywiezione z Krakowa. Wiadomo jednak, że 12 września nie było ich już w mieście. Informuje o tym specjalne pokwitowanie z podpisami Komornickiego oraz Kudlisia. Dokument, powołując się na wspomniane wcześniej rozporządzenie generalnego gubernatora, wskazywał, że dzieła zostały zabezpieczone. Prawdopodobnie trafiły do Berlina i tam czekały na dalsze dyrektywy. Nieoczekiwanie okazało się, że obrazy bardzo szybko wrócą do Krakowa. Już 30 października 1940 roku Kudliś w prywatnej rozmowie poinformował, że Führer postanowił przekazać je komuś bardzo ważnemu w generalnym gubernatorstwie. Błyskawicznie wyszło na jaw, do kogo będą należeć obrazy. 4 listopada 1940 roku Damę widziano bowiem w sali poselskiej na Zamku Krakowskim. Czyli miejsca, które od blisko roku było siedzibą generalnego gubernatora Hansa Franka. Co więcej, jeśli wierzyć relacji Kudlisia, 19 listopada Frank uzyskał oficjalną zgodę na powrót niektórych zrabowanych dzieł sztuki. Od tego momentu losy Damy są stosunkowo stabilne, aczkolwiek 12 czerwca 1941 roku Dama znalazła się we Wrocławiu, gdzie opiekę nad nią przyjął dyrektor Muzeum Wrocławskiego. Czy była to kolejna próba przejęcia przez Göringa obrazu? Nie można tego wykluczyć. Tak czy inaczej plan spalił na panewce. Hans Frank odzyskał Damę, która do Krakowa wróciła najpóźniej w 1943 roku. Wtedy też Frank żegna się z, jak się okazało, grającym na dwa fronty Mühlmannem, który nigdy nie zapomniał o zwierzchnictwie swojego pierwszego przełożonego, czyli właśnie Göringa, czego dowodem jest wrocławskie tournée obrazu. Od tego momentu funkcję głównego doradcy do spraw sztuki zaczął pełnić Wilhelm von Palezier, z wykształcenia architekt, z pochodzenia Szwajca. Z tego też okresu pochodzi jeden z namacalnych dowodów na to, że portret Gallerani na stałe zasilił kolekcję Franka. Na odwrocie deski, na której znajduje się wizerunek Cecylii pod sygnaturą z czasów przechowywania obrazu w domu gotyckim, znajduje się niemiecki numer inwentarzowy. Burg, czyli zamek, oraz numer 1227. W 1944 roku naprawdę niewielu łudziło się, że Niemcy mają jeszcze szansę tę wojnę wygrać. Porażki pod Stalingradem i na Łuku Kurskim uzmysłowiły, że koniec tysiącletniej Rzeszy to tak naprawdę kwestia czasu. W związku z czym dygnitarze postanowili zadbać nie tylko o swoje własne bezpieczeństwo, ale również o bezpieczeństwo zrabowanych przez siebie dzieł sztuki. W obliczu zbliżania się armii sowieckiej do brzegów Wisły Hans Frank podjął decyzję o przewiezieniu najważniejszych dzieł z dala od Krakowa. 25 sierpnia 1944 roku Kancelaria Generalnego Gubernatora, być może uczynił to sam Palezier, wystosowała list, za którego sprawą dr von Kraushar, kierownik wydziału w zarządzie gubernatorstwa, został zobowiązany do przewiezienia ciężarówką zabytków widniejących na specjalnie przygotowanej liście. Miejscem docelowym okazał się zamek Zajchał na Dolnym Śląsku. Listę przewożonych dzieł otwierała dama z gronostajem. Zaraz za nią znajdował się obraz Rembrandta. Pośród nich brakowało jednak portretu Rafaela. Czyżby Frank zachował go na Wawelu? Nie sposób tego wyjaśnić. Dość powiedzieć, że w tym oto miejscu trop i losy portretu młodzieńca urywają się. I tym samym nie wiemy, co się z nim stało i gdzie się dzisiaj znajduje, o ile w ogóle istnieje. 17 stycznia, czyli w przeddzień zajęcia Krakowa przez Sowietów, Hans Frank postanowił opuścić stolicę generalnego gubernatorstwa, by udać się do swojej willi w Bawarii. Razem z nim przetransportowano damę z gronostajem oraz obraz Rembrandta. Co dzieje się wtedy w Bawarii? Jakie plany względem zabytków ma Frank? Czy planuje gdzieś je ukryć? Czy liczy na to, że uda mu się uniknąć sprawiedliwości? Gubernator nie jest głupcem, a jako prawnik doskonale wie, że powojenny sąd złożony z aliantów nie będzie dla niego łaskawy. Wydaje się więc, że Frankowi towarzyszyła bezsilność. Biorąc pod uwagę jego miękki charakter i niejednokrotnie brak zdecydowania, prawdopodobnie nie miał on pomysłu na to, jak zabezpieczyć swój rabunek. 4 maja Hans Frank zostaje aresztowany przez wojska amerykańskie. Wtedy też, w celu ratowania własnej skóry, Ernst von Palezier wyjawił aliantom miejsce przechowywania zabytków, które
początkowo nie wzbudziły większej uwagi Jankesów. Przekazano je do składnicy w Monachium i zajęto się zupełnie innymi sprawami. Informacje dotarły jednak do kogoś, kto przez blisko 6 lat okupacji codziennie myślał o losie polskich zabytków. Mam oczywiście na myśli Karola Streichera, który czym prędzej wynegocjował uzyskanie pełnomocnictwa u ministra kultury i sztuki w Warszawie, by następnie wyjednać sobie zgodę od Amerykanów na wjazd do Monachium. Oczywiście uczynił to w celu rewindykacji polskich dóbr kultury. Plan Streichera był prosty, czym sprowadził na siebie otwartą wrogość środowisk emigracyjnych. Zabytki mają wrócić do Polski, niezależnie jakiej, wolnej, zdominowanej, demokratycznej czy komunistycznej. Przeciwstawiał się tym samym zakusom, jak sam wspominał, panków emigracyjnych w osobie Czartoryskich czy Lubomirskich, którzy zdaniem Streichera najchętniej powiesiliby te wszystkie obrazy w swoich sypialniach. Niezależnie od tego, jak duże mieliby do tego prawo jako ich właściciele, krakowski historyk sztuki uważał, że dzieła powinny być przeznaczone Polsce i Polakom. Pomysły w stylu przewiezienia ołtarza mariackiego do Watykanu uważał za nieśmieszny żart. I jakkolwiek to ten zabytek przede wszystkim skupiał uwagę Karola Streichera, to nie był on oczywiście obojętny na los innych zabytków, takich jak Dama z Gronostajem, o której zapisał 13 grudnia 1945 roku w skrupulatnie prowadzonym przez siebie dzienniku, że została odnaleziona w willi Hansa Franka, następnie przewieziona do Monachium, gdzie czeka na odbiór. 31 kwietnia 1946 roku na krakowski dworzec główny wjechał specjalny transport, w którym znajdowały się najważniejsze dzieła sztuki zrabowane przez Niemców. Wśród rzeźb z ołtarza Wita Stwosza, obrazów Canaletta i wielu innych znajdowała się oczywiście ona, Dama z Gronostajem. Karol Streicher, ubrany w mundur polskich sił zbrojnych na zachodzie, jeszcze przed wyjazdem do Polski w towarzystwie uzbrojonych Amerykanów wykonał pamiątkową fotografię. Wbrew jakimkolwiek normom konserwatorskim, gołymi rękami wyciągnął 500-letnią deskę, by pokazać słynnemu fotografowi, Raimondowi Diadario i wszystkim Polakom, którzy zobaczą to zdjęcie, że się udało. Dama wraca do domu, do Polski. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panią Justynę Stopińską oraz panów Marcina Smajka, Piotra Luberę, Piotra Bulicę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Rudolfa Miczkę, Damiana Dziedzica, Pawła Łabno, Marka Pyszorę, Adriana Martynowicza oraz Michała Sapkę. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić kanał Good Times, Bad Times. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.